Grzegorz Kwiatkowski, poeta. Część mojej poezji jest czymś w rodzaju liryki maski i w ogóle takiej poezji, która próbuje mówić czyimś głosem. Oczywiście, że finalnie mówimy swoim głosem, ale próbuje mówić czyimś głosem, więc jest to taka rzecz, przynajmniej w intencjach, w założeniach, w duchu umarłych ze Spoon River Edgara Lee Mastersa albo w stylu kronik z miasteczka Pornik Czesława Miłosza. I ta poezja polega, większość tej poezji, bo nie cała, polega na oddawaniu głosu jakimś osobom, na przykład Catherine Blake, żonie Williama Blake'a. Ja sam, czytając takie wiersze, nabieram się na to. To znaczy, ja czytając wiersze Mastersa, pisane, powiedzmy, on oddaje głos gospodyni domowej albo sędziemu ze Spoon River. Ja, czytając taki wiersz, mam wrażenie, że naprawdę mam do czynienia z głosem gospodyni domowej ze Spoon River. Albo czytając Czesława Miłosza, mam wrażenie, że mam do czynienia z głosem X albo Y i mam nadzieję, że ktoś, czytając Radości, nie będzie miał tego autora ciągle, którego gdzieś widzi w tych wierszach, tylko zapomni o autorze i skupi się na tych historiach. Momentem, który spina te wszystkie rzeczy, jest sytuacja pewnego momentu granicznego, momentu śmierci, zbliżania się do śmierci, momentu kryzysu, jakiegoś przewartościowania. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest w pewien sposób połączone z krajnością. Każdy bohater tych wierszy doznaje czegoś bardzo skrajnego. Tutaj rzeczywiście jest ton makabryczny. Nie ma co jakby mówić, że go nie ma, bo jest. Jest to chwilami horror. Nie mogę jakby powiedzieć nic na swoje usprawiedliwienie, poza tym, że jakby zapisuję coś, co samemu mnie przejmie i przerazi po prostu. W sensie, że na przykład sytuacja holokaustowa albo sytuacja pogromów. W sensie, że jakby do dzisiaj mnie to przeraża. Czy mógłbym oczywiście nie robić tego, na przykład wiedząc o tym, że takich tematów się raczej nie porusza, w sensie szczególnie w sztuce, gdzie ten temat jest a. bardzo wyeksploatowany, b. łatwo być posądzonym o koniunkturalizm, bo jednak jest to temat mimo wszystko, mimo tej eksploatacji nośny. Więc gdybym był koniunkturalny, to pewnie tak naprawdę paradoksalnie nie powinienem go poruszać. W sensie, ale w tym wypadku musiałbym się formatować jakoś odpowiednio, a nie mam takiej ochoty. Wolę przyjąć opcję tego, że ktoś zarzuci mi koniunkturalizm, niż sam formatować swój proces twórczy. Grzegorz Kwiatkowski, muzyk. Truba to jest zespół, który powstał 3 lata temu i zespół jest sumą postaw członków tego zespołu, czyli Rafała Wojczala, Tomka Pawelczuka i Wojtka Juchniewicza, którzy są również członkami tego zespołu. I ja na przykład ostatnio po nowej płycie, którą wydaliśmy przed chwilą, ukułem sobie taki termin, w sensie, że jest to taki meksykański zespół funeralno-cyrkowy, meksykański zespół funeralno-cyrkowy, no bo rzeczywiście i sama nazwa, i jeśli się przysłuchamy tym płytom, wydaliśmy do tej pory 1 epkę i 2 longplaye, to rzeczywiście jest to jakby 95% tej muzyki zasadza się wokół śmierci i wokół zła, wokół estetyki zła, wokół zjawiska zła, wokół umierania i przemijania, ale jednakże jest to w pewien sposób cyrkowe, jest to w pewien sposób chwilami kabaretowe, tak mi się wydaje. Trochę patos, a trochę ironia. I też mi się wydaje, że jest to dobry klucz do pewnego przeżywania cierpienia, które jest mocno, albo śmierci, która jest mocno jednak jakby zjechana, w sensie zajechana, dorżnięta, w sensie ciężko przeżywać śmierć, której jest tak wiele. Wiem, że to, co powiem, to też jest banał, że to jest, ale mówię szczerze, jako jedyne moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to jest szczere. Jakby robimy to dla siebie, jakby piszę dla siebie i to ma mi się podobać i mi się podoba, trupa robi coś dla siebie. Nam się ma to podobać, nam to się ma to podobać i dopiero potem możemy coś komuś pokazać.
I to jest tak, że nam to się w pewien sposób podoba. Znaczy, nas też to dziwi, chwilami śmieszy, a chwilami przeraża to, co robimy. I jest tam takie połączenie właśnie patosu i ironii. To mogłoby to wyróżnić, ale rzeczywiście Trupa i moja poezja to są dwa osobne byty. Trupa nie ma w sobie, to nie jest poezja śpiewana. Teksty Trupa są pisane nie tylko przeze mnie, ale na przykład przez Wojtka Juchniewicza. Swoją drogą głównie po angielsku, dlatego że absolutnie jest najważniejsza dla nas jednak melodia i muzyka. Tekst nie może haczyć, wadzić, tekst musi absolutnie zasklepić się z melodią i ma funkcję trochę podrzędną wręcz. Znaczy idealnie, kiedy te funkcje są takie same i się łączą w jakąś całość. Ale to są osobne byty, to nie jest poezja śpiewana i znowu czasami część dziennikarzy na przykład, zresztą nie ma co się dziwić, właśnie łączy tą sytuację poeta i Trupa i myśli sobie, że może to jest coś w rodzaju zespołu Świetliki i może ja znalazłem platformę dla wyśpiewywania moich tekstów przez zespół, bo tak wiele osób robi, zresztą nie ma w tym nic złego, ale to jest inna sprawa. Jedynym nawiązaniem, jakie jest, to jest to, że na pewno to jest w duchu podobnym. Znaczy ja nie potrafię być kimś innym, a oni nie potrafią być kimś innym. W sensie to i tak jest w duchu śmiertelnym i takim turpistycznym. Ale tak się składa, że ten duch jakby turpistyczny i śmiertelny jest przemnożony, bo moi koledzy z zespołu również mają raczej takie bardzo, znaczy może nie tak samo, ale mamy podobne poglądy. I gdzieś tam spotykamy się w jakimś rodzaju pesymizmu, ale ten pesymizm jest podlany mocno sytuacją absurdalno-ironiczną, więc Trupa choćby też dlatego jest czymś innym niż ta poezja. Język polski jest strasznie trudny i w Polsce pewnie po polsku potrafi pisać, nie wiem, parę osób typu Katarzyna Nosowska albo Kazik Staszewski, albo wcześniej parę osób tylko potrafi tak przykrajać, moim zdaniem, teksty do muzyki, że to jest genialne. Na przykład wydaje mi się, że najlepszą płytą polską jest płyta Ewa Demarczyk, śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Tam jest poezja, tam nie ma tekstów. I chyba, w sumie to jest chyba najgenialniejsza płyta polska. Więc da się, w sensie pytanie, czy się da? Da się, no ale w takim razie trzeba być Zygmuntem Koniecznym, a my nim nie jesteśmy.